z paliwem, z jedzeniem, z wszelkimi wydatkami. Zamknęliśmy się w kwocie nie martwcie się na zapas. Siemano, siemano. Witam Was z kolejnego dnia naszej podróży. Opuściliśmy kemping w Bośni. Przejechaliśmy przez granicę. Kochani, musiałem trochę poprzewijać i dograć Wam trochę tego materiału. To są dwa ostatnie dni naszej podróży. Są to dni, ten, który właśnie oglądacie, jest to dzień, w którym my wyruszyliśmy z naszego kempingu, który znajdował się w Bośni i Czarnogórze i udajemy się do już Wam dobrze znanego kempingu nad Balatonem. Natomiast ja ten materiał wykorzystam do tego, żeby zrobić niejako małe podsumowanie tego całego naszego wyjazdu. W tym materiale dowiecie się, ile nas to wszystko kosztowało, jakie były plusy i minusy całej tej mojej organizacji, bo nie wszystko poszło tak, jak sobie założyłem i jak zaplanowałem. Oraz dowiecie się o wszystkich rzeczach, z którymi przestrzeliłem, czyli których wziąłem po prostu za dużo. Clue takiej wyprawy to jest przede wszystkim, w moim odczuciu, minimalizm i taka 100% optymalizacja. Jak dobrze wiecie, jest to moja pierwsza tego typu wyprawa, przygoda, wycieczka, więc po 10 dniach jestem już bogatszy o jakieś tam swoje doświadczenia, z którymi pragnę się z Wami podzielić, tak by Tobie w przyszłości było po prostu łatwiej. Kierujemy się w stronę Balatonu. Balaton again. Tam robimy postój, tam będziemy spać. Podobało nam się to pole i chcemy sobie trochę popływać. Tym bardziej, że 34 stopnie, 35, tyle ma dzisiaj być. Więc zobaczymy. Tu Wam jeszcze pokażę. Nie jedliśmy dzisiaj śniadania, ale za to mamy coś takiego. Są to batony z racji wojskowych. To są chyba norweskie racje żywnościowe. Nie jest to za dobre, ale generalnie dostarcza tego wszystkiego, co powinno dostarczać. My znaleźliśmy postój pod jakimś drzewkiem, bo jest naprawdę gorąco. Nawadniamy się jakimiś izotonikami i lecimy dalej. Mam sporo przemyśleń, jeśli chodzi o takie dłuższe wyjazdy i na pewno się z Wami później tym podzielę. Przede wszystkim chodzi o rzeczy, które ja zabrałem, a które niekoniecznie trzeba było zabierać. Zajmują tylko miejsca. Niektóre są niepraktyczne. W sumie chyba nie ma takich rzeczy, które byłyby mi potrzebne, a ich nie zabrałem. Natomiast na pewno mam tego wszystkiego za dużo. Pierwszą rzeczą, o której chciałem Wam powiedzieć, to przede wszystkim sam wyjazd. Piszecie w komentarzach. Ja też bym pojechał, może za jakiś czas. Mam obawy, nie chcę jeszcze jechać tak daleko. Nie wiem, czy mój motocykl podoła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I czytając te Wasze wszystkie komentarze oraz podsumowując to, co ja wcześniej miałem w swojej głowie, bo nie sposób się z tym nie zgodzić. To są lęki, to są obawy przed tym, co nowe, przed tym, co nieodkryte, przed tym, co może Was spotkać. W pierwszej kolejności moja podpowiedź, którą ja zastosowałem, a która być może przyda się również Wam. Kochani, pieprzyć to wszystko. To, co ma być, to po prostu będzie. Nie martwcie się na zapas. Nie zakładajcie najgorszych wizji, najgorszych scenariuszy. Po prostu wyznaczcie sobie jakiś cel Waszej podróży.
to nie musi być Czarnogóra, nie musi być Kotor, nie musi być Bośnia, nie muszą być Węgry. To może być trasa 50 km od domu, 100 km od domu, to może być polskie morze, to może być gdziekolwiek. Po prostu wsiądźcie na motocykl, uprzednio spakowani i cieszcie się wolnością i możliwością eksplorowania tego wszystkiego, co Was otacza. Młody, ciepło ci? Nie? Tymczasem my już zameldowaliśmy się nad Balatonem i w końcu zaczęliśmy korzystać z tych wakacji pełną gębą. Basen, lokalne jakieś fast foody, generalnie chill. Było tak gorąco, że wynieśliśmy sobie maty nasze na zewnątrz naszego namiotu i podziwaliśmy jakieś ptaszki, chillowaliśmy, po prostu koncentrowaliśmy się na miło spędzonym czasie i temperatury powyżej 30 stopni sprawiały, że naprawdę chciało się siedzieć w wodzie. Natomiast my teraz poruszymy kolejny aspekt wycieczek. Pakowanie. Tutaj powiem Wam na moim przykładzie, bo przecież nie jestem jakimś guru odnośnie tego wszystkiego. Jak dobrze wiecie, ja raczkuję, uczę się sam na własnych błędach, ewentualnie na błędach kogoś, na podpowiedziach kogoś i tak dalej. Jeśli chodzi o pakowanie, nie przedobrzajcie. Awaria zawsze się może zdarzyć jakaś podczas takiego długiego wyjazdu. Nie ma co ze sobą brać 1000 linek, zapasowych sprzęgieł, łożysk itd. Pamiętajcie, Wy nie jedziecie na koniec świata do Afryki, do krajów trzeciego świata. Na miejscu, czy to w Bośni, czy to w Czarnogórze, czy to na Słowacji, też są sklepy, też są warsztaty samochodowe, więc po co to wszystko kupować wcześniej? Jeśli się coś już wydarzy, to wówczas będziecie sobie w jakiś tam stopniu musieli z tym poradzić. Nie róbcie czegoś takiego, że obładujecie motocykl i zabierzecie wszystko z myślą taką, że będę samowystarczalny. Bo nie będziesz samowystarczalny. Życie pokazuje i pokazało mi nieraz, że to, co myślałem, że jestem na coś przygotowany, wówczas spieprzy Ci się coś kompletnie innego, czego w ogóle nie brałeś pod uwagę. I wówczas powiedz mi, napisz mi w komentarzu, po co Ty wiozłeś te wszystkie graty? Po co dociężałeś motocykl o 10 kg więcej? No, dlaczego? Po co? Ja wiem, mentalnie chciałeś mieć spokój, by móc bardziej cieszyć się drogą, kontemplować to wszystko, ale po co? Ten spokój to błędne koło. To samo dotyczy wszystkich pozostałych części asortymentu, który ze sobą zabieracie. I teraz ja przed tą wyprawą miałem założenie takie. Jedziemy pod namiot, ok, to się sprawdziło w 80% przypadków, bo dwie noce mieliśmy w pokojach na 10, więc uważam to za całkiem fajny wynik i spełnienie założeń, które sobie zakładałem. Natomiast musicie wiedzieć jedno, że pojemniki na jajka, patelnie, które ze sobą brałem, talerzyki aluminiowe, przyprawnik, który specjalnie kupowałem i takich rzeczy było jeszcze kilkanaście. Ja ich nie użyłem ani razu. Ani razu nie robiliśmy jajecznicy, bo ani razu nie kupiliśmy jajek, bo za każdym razem wstawaliśmy wcześnie, za każdym razem chcieliśmy ruszyć, zanim tak naprawdę słońce osiągnie już swój szczytowy poziom grzania, żeby było po prostu chłodniej. Woleliśmy zjeść coś na mieście, tak? Zatrzymać się w lokalnej knajpie, spróbować ich lokalnego śniadania, lokalnego obiadu, które, jak mogliście zauważyć we wcześniejszych odcinkach, no były stosunkowo tanie, więc dlaczego by z tego nie korzystać? I tu oczywiście są różnego rodzaju wyprawy. Możecie gdzieś jechać sami, ja jechałem z synem.
Te założenia mogą się Wam w trakcie gdzieś tam zmieniać. Ja wiem również, że na pewno trafi się jeszcze nie jedna taka wyprawa, na której ja wykorzystam tą wspomnianą patelnię i ten boks na 4 jajca, bo pewnie tak się stanie. Natomiast podczas tego wyjazdu to był zbędny bagaż, który, wiecie, jest Instagram, jest rzeczywistość i na Instagramie było, że będziemy gotować i będzie pięknie i kolorowo, natomiast rzeczywistość okazała się całkowicie inna i my wybraliśmy rozwiązania całkowicie inne, które powodziły w trakcie. Ciuchy. Bo tutaj podejrzewam, że no nie mogę nazwać, że to jest jakiś, nie wiem, Bóg wie jaki błąd, tak? Błąd, przez który życie stało się gorsze, trudniejsze. Nie, ale zakładając wyjazd na 10 dni, my spakowaliśmy sobie z Maxem, i on, i ja, po 5 t-shirtów, kilka bawełnianych, kilka poliestrowych, takich technicznych, po parę spodenek, po jakieś dresy, bluzy i tak dalej, po 5 par skarpet, po 5 par bielizny. Bez sensu. Teraz wiem w tym momencie, że było to całkowite bez sensu. Marcin, jak zwykle miałeś rację, teraz Ci to po prostu przyznaję. Kochani, 2 pary skarpet na kolejne 10 dni będę zabierał, 2 pary majtek, 2 pary koszulek i broń Boże żadnych bawełnianych, po prostu poliestrowe koszulki techniczne, sportowe, które możecie przeprać gdziekolwiek, nawet w rzece i wyschną Wam za 10 minut. Potrzebny jest tylko wiatr i odrobina słońca. Naprawdę to wszystko schnie mega szybko. Jeśli chodzi o spodenki, super, jak są to 2 pary. Jedna sztuka kąpielówek w zupełności wystarczy. Wy nie jedziecie tam imprezować, przynajmniej ja nie jechałem tam imprezować, szlajać się po eleganckich restauracjach i tak dalej. Również założenia Wy możecie mieć inne. Ja tego nie neguję, natomiast ja Wam cały czas mówię na podstawie tego, co my przeżyliśmy, na podstawie naszej 10-dniowej przygody. Te wszystkie rzeczy, które ja pobrałem, nie były wcale używane. Dresy nie były wcale używane. Bluzy sprawdziły się tak naprawdę raz nad Balatonem, kiedy przyjechaliśmy tam pierwszego dnia i kiedy bardzo wiało. Natomiast ta bluza spokojnie mogła zostać zastąpiona przez termomotocyklowe, bo mieliśmy długie gacie i długi long sleeve, więc sprawdziłoby to się jak najbardziej. Jadę z założeniem, że jadę jako motocyklista. Nie jadę na rewie mody i tak dalej, więc na pewno następnym razem to ograniczę, aby to było minimalnie. I w tym wypadku, jeśli ja sobie poograniczam te wszystkie rzeczy, o których Wam tutaj powiedziałem, to nagle okazuje się, że jeden kufer, jeden 45-litrowy kufer, można powiedzieć, jest w połowie pusty. Bo te wszystkie zbędne rzeczy, w moich odczuciach oczywiście, zostawiacie w domu. Także ciuchy. Kochani, my się żegnamy powoli z piekielnie upalnymi Węgrami. I zobaczcie, gdzie jesteśmy i co robimy. Już Wam pokażę. I tym oto sposobem jest od razu lepiej. No, właśnie cały. Odkręć prysznic i po górze. Po termo, z tyłu, z przodu, po kurtce. Lej, fest. Odkręć bardziej. No. Po gaciach, po tych wywiecznikach se nalej.
Mamy to? No. Nadal Węgry. Węgry, siedzimy na stacji benzynowej. O, pijemy coś takiego. Domniemam, że to jakieś elektrolity. Ale się okaże. Widzicie? Nosek troszkę zjarany, czerwony. Młody, pokaż buźkę. Opalona? Opalona? Trochę tylko, co? No, trochę mocno. Raczek, nie, bo raczek. Dobra. Generalnie taka rada od nas. Dla nas samych, bo przecież nie będziemy się wymądrzać. Termo daje radę, ale musi być mokre. W takich temperaturach mniej więcej co pół godziny stajemy, chociaż na chwilę wchodzimy na stację benzynową i po prostu cali się moczymy, ale nie moczymy kurtki, tylko właśnie moczymy termo. To, co mamy pod spodem, plus do tego to, co polecił nam jeden z Was, czyli moczyć komin, który macie na szyi. I faktycznie, no na pół godziny to wystarcza, czyli co pół godziny przerwa, moczycie wszystko, oblewacie się wodą. I to wszystko sprawia, że te pół godziny w temperaturze, no teraz nam pokazuje 40 stopni, nie jesteście w stanie przejechać w miarę komfortowo, bo przyjemny chłodek jest i później już się zaczyna, ja mam akurat tak, że zaczyna pobolewać mnie głowa. Na szczęście jeszcze nie zaczęła. Wiem, że wtedy to już jest za późno. Bo to od słońca, tak, to normalne. My mamy jeszcze 500 km. Planujemy się zatrzymać w Bratysławie i odwiedzić jeden ze sklepów tam, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Motorek jak na razie, no idzie jak burza. Te drogi tutaj są miejscami pas w jedną stronę i pas w drugą stronę na tych Węgrzech. I dosyć ciężko się wyprzedza. No przede wszystkim tiry, bo jak jeden tir jedzie, za nim już ciąg samochodów, no i trzeba się gdzieś tam przyciskać. Ale bezpiecznie, nie ma się co spieszyć. Nikt nas nigdzie nie goni. A czy będziemy w domu o 20, o 21, 2 czy też 3, co za różnica. Najważniejsze, że po prostu w nim będziemy. Kolejną rzeczą jest zabieranie jedzenia na zapas. I tu ok, można wziąć, nie wiem, 2 zupki chińskie czy 4 zupki chińskie, one nie zabierają żadnego miejsca dodatkowego, a będziecie mieli jako takie zabezpieczenie, że stajecie, na szybko sobie coś zrobicie i jecie. To, co jest mega zarąbiste i co polecam każdemu, to dam Wam linka gdzieś tu i pojawi to się dokładna nazwa, bo nie pamiętam. Niebieskie pudełeczko, które zawiera 9 batonów. Jest to pełnowartościowa wojskowa racja żywnościowa i to jest naprawdę game changer. Wystajecie, jecie to albo jak batona, albo zalewacie sobie wodą, albo mlekiem i spożywacie jak płatki owsiane. Uratować to Wam może dupsko w każdej chwili. To, co jeszcze ja zabrałem na tą wycieczkę, to są oczywiście takie, wiecie, podstawowe elementy, które radzę Wam ze sobą zabrać, jak kołki do łatania dziur w oponach, jak kompresor, obojętnie czy to jest rozwiązanie akumulatorowe, czy takie, które podłączacie do instalacji Waszej elektrycznej, na pewno coś takiego może Wam się przydać i jak najbardziej radzę to zabrać. Podstawowy komplet narzędzi, naprawdę podstawowy, również taki, dzięki któremu odkręcicie zarówno przednie, jak i tylnie koło. Naciągniecie sobie łańcuch, oczywiście smar do łańcucha, jakąś szmatkę, którą ten łańcuch Wy możecie przeczyścić, może z litr oleju. To są naprawdę takie elementy, takie must have. O tym się nie będę rozwodził, bo o tym już zrobiłem film, co biorę na taką wyprawę. Natomiast ja wiem, że również oprócz za dużo ciuchów zabrałem ze sobą za dużo jedzenia. Za dużo jedzenia w postaci jakichś tam puszek z fasolą, taką wiecie, na angielskie śniadania, jakichś zupek chińskich, tego miałem zdecydowanie za dużo, to mi było zbędne. To, co ja polecam Wam również zabrać dodatkowo, co również miałem, ale już teraz wiem, że miałem tego za mało, to coś,
czym możecie umilić sobie wieczór, ale niekoniecznie, bo może Wam to również posłużyć jako bardzo fajny gift podczas takiej dalekiej podróży do krajów takich jak Bośnia, jak Czarnogóra. To będzie naprawdę dużo bardziej doceniane niż jakiekolwiek euro czy inne tam dobra materialne. Mówię tutaj o małpkach, o ile nikogo nie nakłaniam do picia i sam od tego stronie, przynajmniej przez większość mojego życia, to kochani, taka małpka, czyli tak zwana wódeczka, cytrynówka, wiśniówka i tak dalej, naprawdę może stanowić bardzo dobry taki, wiecie, gest pojednawczy, zapoznawczy, kiedy komuś chcecie za cokolwiek podziękować, kiedy komuś chcecie zrobić odrobinę przyjemności. Zajmuje to bardzo niewiele miejsca, jest to u nas w Polsce bardzo tanie, a wiecie, co nie załatwicie za 2 dychy, to załatwicie za pół litra, tak się mówi, więc bardzo często tak to jest właśnie odbierane za granicą. To, co dodatkowo możecie bez problemu ze sobą zabrać, co również może Wam się przydać, jeśli na przykład zgłodniejecie, ale również może posłużyć w formie takiego podarku, to o czym wspominałem w filmie z Czarnogóry, kiedy ja pewnego fajnego Włocha poznanego na polu kempingowym obdarowałem paczką kabanosów tarczyńskich. Nie jest to żadna reklama, blele. Kabanosy są różnych marek, możecie wybrać dowolność, natomiast jest to coś, co jest wędzone i coś, co Wam się nie zepsuje. Więc proponuję Wam zabrać ze sobą, nie wiem, z 4-5 takich paczek, z 5, 8, 10 takich małpek i, że tak powiem, one zrobią Wam tą podróż, o czym ja przekonałem się na własnej skórze. Małe gesty cieszą po 100-kroć każdego, każdemu robi się wówczas naprawdę wyjątkowo miło. Maszyna z tyłu, my wymęczeni, wymordowani na amen. 37-40 stopni to nie pogoda na wycieczki motocyklem, przynajmniej nie na takie trasy. Jesteśmy gdzieś w okolicach Ostrawy. To, co zauważyłem na pewno i to jest takie moje przemyślenie odnośnie tego wszystkiego, to tworzą się niesamowite zawirowania powietrza za tirami. Nie wiem, czy wszystkie motocykle tak mają, czy tylko, że tak powiem, ten mój DL jest mega podatny na wiatr boczne i uzyskać nim prędkość powyżej licznikowego 130 na trasie jest niemalże niemożliwe, bo miota nim na wszystkie strony. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie przemyślenia na ten temat i czy na przykład, nie wiem, Super Tenera 1200 radzi sobie z tym lepiej. Generalnie te większe motocykle, na przykład Wistor 1050. Piszcie w komentarzach. No właśnie rozpakowuję motocykl. 3004 km i 400 metrów. Do omówienia została tak naprawdę jeszcze jedna kwestia, za wyjątkiem wydatków, o których będzie za moment, a mianowicie termin. Termin wyjazdu na te Bałkany. Moi koledzy radzili mi, żebym odpuścił temat Bałkanów w terminie lipcu, w sierpniu, ze względu przede wszystkim na temperaturę, a dwa, że ze względu również na ilość turystów, którzy w tym okresie tam przebywają. Co ja na to? Kochani, generalnie tak. Wszystko ma swoje plusy i minusy, jak zawsze zresztą. Ja, jeśli chodzi o ten wyjazd, nie miałem możliwości wybrania się na niego w innym terminie, jak tylko ten. Ten, czyli od 1 do 10 lipca. Jedni powiedzą, że zwariowałem, drudzy powiedzą, że też zwariowałem. Kochani, tak, trochę zwariowałem. Pogoda naprawdę potrafiła przysporzyć wielu problemów. Przede wszystkim było okropnie gorąco. Nie przez całe 10 dni, ale mniej więcej przez połowę. Tak? Drugą część naszego wyjazdu
Temperatury oscylowały grubo powyżej 30 stopni. No i teraz tak, wszystko jak zwykle ma swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że macie pewną pogodę, więc jeśli zamierzacie połączyć ten wyjazd z kontemplowaniem tego wszystkiego, co tam jest na miejscu, z jakimś pływaniem, nurkowaniem i tak dalej, ja mówię, że spoko, że jest to naprawdę całkiem przyzwoity termin. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś nie boi się tego, że podczas motocyklowego urlopu będzie musiał wstać na przykład o godzinie 5, żeby zjeść o 6 śniadanie, ubrać się i zrobić 200 km, to ja mówię, że ten termin nie jest dla niego. Jeśli ktoś natomiast wychodzi z takiego założenia, że nie, to nie jest najmniejszy problem, wstaje rano, je, im szybciej, tym lepiej. Wyjeżdża, przemierza założony dystans, odległość i później już cieszy się 100% pogodą, to ja mówię, tak, ten termin jest dla Ciebie. Jeśli natomiast chciałbyś Bałkany przemierzyć w ciszy i spokoju, wybierz sobie maj, czerwiec, wrzesień, być może nawet październik. Posprawdzaj pogodę w tych terminach i dobierz coś odpowiedniego dla Ciebie, dla Twoich potrzeb, dla Twoich możliwości i przede wszystkim dla tego, co chcesz od tego swojego motocyklowego urlopu i wyprawy osiągnąć. I teraz coś, co obiecałem na samym początku tego filmu, podsumowanie całości. Kochani, za 10-dniową wycieczkę, podczas której zrobiliśmy wspomniane wcześniej 3000 dokładnie 4 km i zwiedziliśmy 6 krajów, a raczej przejechaliśmy przez 6 krajów, gdzie spaliśmy 8 nocy pod namiotem i 2 noce w pokojach, z paliwem, z jedzeniem, z wszelkimi wydatkami. Zamknęliśmy się w kwocie, uwaga, 3000 zł, może 3200, to taki absolutny maks ze wszystkim. Czy jest to dużo, czy jest to mało, wiadomo, wszystko zależy od osoby, tak? Dla jednych to jest dużo, dla drugich to jest mało. Ja uważam, że jest to całkiem znośnie, biorąc pod uwagę to wszystko, co my dostaliśmy w zamian, czyli spektakularne widoki niesamowitych ludzi, których mogliśmy gdzieś tam poznać po drodze, lokalne jedzenie, które mieliśmy okazję spróbować, no i przede wszystkim przeżyć tą przygodę, która, mam nadzieję, że na długo pozostaje w naszych pamięci, w naszych wspomnieniach, bo będzie co wspominać. Ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do tego momentu, bo ten kanał to tak naprawdę jesteście Wy. Ja się odmeldowuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niebawem podczas kolejnej podróży. A gdzie? Śledźcie, by być na bieżąco, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a już niebawem więcej szczegółów. Na razie.